Tusk. Coraz tęższa mina, twardy i nieustępliwy, surowy. Uśmiechnięty Hołownia. Widzę tu w ogóle jakby taki trójkąt ugrupowań. Tusk, Hołownia i Lewica. PSL zupełnie z boku, jakby był poza tym układem lub jakby zupełnie nie interesowało go to, co dzieje się między tymi trzema ugrupowaniami. Ten trójkąt czasem traci linię komunikacji. Tusk stara się ich trzymać razem. Widzę też rodzaj przekupstwa w stronę Lewicy. To Lewica najbardziej czuje frustrację. To cieszy Kaczyńskiego, ale nie dojdzie do rozłamu. Tusk za granicą kłania się, w Polsce jest twardy i nieustępliwy wobec społeczeństwa. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to bez zmian PiS i KO dominują. PiS bardziej. Czarnym koniem jest Konfederacja. Rolnicy zrezygnowani idą z rękami w kieszeni, jakby zostali uspokojeni, ale nie są zadowoleni i to wcale nie rozwiązuje ich problemów. Prezydentura. Duda zadowolony. Widzę potem jakby kogoś z PO, Trzaskowski chyba, oraz nowa twarz z innego ugrupowania. Nowa w sensie nieznana tak bardzo, tak powszechnie. Ludzie dużo rozmawiają, ale jakby bardziej komentowali życie polityczne i byt, a nie jakby wymieniali się doświadczeniami czy wiedzą. Po prostu takie narzekanie i rezygnacja. Widać też niechęć człowieka do człowieka, ogólnie. Świat. Trump świętuje, zadowolony. Widzę też, jak potem próbuje przywołać kogoś do porządku. Widzę też uśmiechniętego Putina, ale Trump wskazuje na kogoś innego. Putin przy nim to taki potulny kolega, trochę jakby spolegliwy, ale chytry za plecami. Zełenski gra twardego, jest pomiędzy narodem a zaproponowanym mu układem. Pójdzie jednak na układ, na jakiś układ z USA. 2025 rok to żołnierz na warcie stojący wyraźnie jak pionek na mapie Polski w Europie. Widzę tu też marynarza, może coś związanego z marynarką, albo ogólnie też dyscyplina i postawa męskości tego żołnierza. Ogólnie Europa w zamieszkach i ogniu, ale to nie wojna. Bardziej niezadowolenie. Ludzie jakby mieli, ale i nie mieli. Nie potrafią sobie odmawiać, ale nie stać ich na to, co kupują i czego chcą. To jak zderzenie starych przekonań z nowymi wymogami. Wizja rozpoczęła się od widoku zachmurzonego nieba spowitego czerwoną poświatą. Na horyzoncie zamajaczył jakiś czarny kształt. Z początku widzę samolot. Stary samolot z napędem śmigłowym i słyszę jego charakterystyczny odgłos. Klapa u podwozia otwiera się, a z środka wyrzucona została bomba. Samolot płynnie przechodzi z pierwotnego w kształt pochudzonego orła. Orzeł zatacza kręgi na niebie, wysuwa szpony i pikuje w dół. Gdy jest przy ziemi, dostrzegam, jak makabrycznie wygląda. Na podbrzuszu nie ma w ogóle piór, a spod cienkiej skóry wystają żebra. Ptak chwyta szponami porośnięty mchem hełmu żołnierski. Odrzuca go na bok i odsłania czaszkę człowieka. Jeszcze gdzieś widać mundur i polskie pagony. Patrzę na orła, nie ma już korony. Wydaje z siebie trupi okrzyk i odlatuje. Ogarnia mnie uczucie grozy, a niebo ciemnieje. Czuję, że Polska będzie zagrożona i nie powinna angażować się w żadne konflikty zbrojne. Następnie obraz zmienia się na jasny, oświetlony jarzeniówkami sterylny pokój. Na ścianach widzę białe płytki i wiele półek wypełnionych szkłem. Rozpoznaję laboratorium. Widzę ludzi w rękawiczkach krzątających się w pośpiechu. Na stole widzę 5 próbówek z wodą. W niektórych są ciągle wodne rośliny. Słyszę skażenie wody. Dziwny dźwięk dobiega do moich uszu. Z początku nie wiem, co się dzieje, ale rozpoznaję kwiczenie świń. Tłuste, ogromne zwierzęta na wolnym wybiegu. Widzę mężczyznę w koszuli. Jest elegancko ubrany. W jednej ręce ma dokumenty, a w drugiej wiadro z czerwoną farbą. Staje przed wieprzem i maluje mu na łbie znak. Zapisuje coś i odchodzi do następnego. Odwracam się, aby się rozejrzeć po tej farmie, ale ona się rozmywa, a wzrok kieruje się do 2 binokularów. Zbliżam się i widzę powiększony obraz wirusa na szkiełku laboratoryjnym.
To był mikroskop. Obraz płynnie przechodzi w twarz osoby. Rozpoznaję tego pana. To Tusk. Widzę go, jak zaciera ręce, jak jest gotowy do pracy. Będzie więcej wprowadzał zmian i obostrzeń. On wie, że od tego zależy jego życie i dostatek. Każda wprowadzona dla niego ustawa to kolejna przysługa, którą mu ktoś będzie dłużny. Kolejne pieniądze, które zainwestuje. Wielu nim gardzi, wielu więcej znienawidzi. On ma cel i zmierza do jego wykonania. Widzę również brodatego mężczyznę w czapce żydowskiej, dającego drzewo w prezencie niczym bukiet kwiatów kobiecie w hidżabie. Wymieniają się gorącym uściskiem. Widzę więźniarkę wypuszczoną na wolność. Łysa głowa, uniform jak z Auschwitz. Stoi na tle amerykańskiej flagi z bukietem czerwonych róż. Uwolniono ją po wielu latach niewoli. Nie wiem, kim jest ta kobieta. Widzę samoloty, pociski, karabiny, a z nieba lecą zielone banknoty. Widzę statek kosmiczny lecący po niebie. Będzie więcej ujawnień obcych cywilizacji. Wizja kończy się widokiem mapy świata, na której zalewana falą oceaniczną od strony Ameryki zostaje Europa. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to wojna, w którą nasz kraj jest zamieszany. Niekoniecznie to wojna pomiędzy krajami, bardziej to widzę jak wiosnę ludów, bunt społeczeństwa. Nie chcę się na tym skupiać, bo wychodzę z założenia, że na świecie zawsze będą jakieś walki, a w tego typu odczytach najbardziej wyraziste są linie czasu, które zawierają bardzo silne emocje, takie jak ból i cierpienie. Skupię się bardziej na konstruktywnych odczuciach. Czuję, że dużym i rozwijającym się tematem w ciągu najbliższych lat będzie temat świadomości. Tak jak teraz często wraca temat tego, czy nienarodzone dzieci można zabijać i do jakiego momentu, społeczeństwo zacznie rozumieć, że tak naprawdę wszystko ma świadomość i weganin, który zdecydował się na niekrzywdzenie zwierząt, zrozumie, że w ten sposób krzywdzi rośliny, które też są świadome. Innym aspektem tego tematu świadomości jest sztuczna inteligencja, czyli tak jak kiedyś było akceptowalne niewolnictwo, później zabronione, bo to wykorzystywanie ludzi, czy tak teraz będziemy mogli korzystać ze sztucznej inteligencji, a może kiedyś dojdziemy do wniosku, że maszyny też mogą mieć wolną wolę i nie można z nich korzystać?